Jakby można było określić jednym zdaniem direct booking, to jest dbanie o swojego gościa. Od początku do końca i stawianie na niego i pokazywanie mu, że warto z nami się kontaktować bezpośrednio, bo to przynosi i dla niego najlepsze rezultaty, i dla nas. Bardzo mocno postawiliśmy na to, żeby pokazać gościowi korzyści płynące z tego, że robi rezerwację bezpośrednio w naszym obiekcie. To są tak proste rzeczy jak właśnie zniżka na kolejny pobyt, to jest zniżka na przykład na parking, czy na przykład na butelkę wina. Plus oczywiście tu nie zapominamy o technologii, ponieważ musimy dorównać pośrednikom w zakresie technologii, żeby ta rezerwacja była prosta, szybka i jak najmniej absorbująca naszego gościa. Jeżeli chodzi o pracę w dziale rezerwacji, innym hotelom radziłbym no przede wszystkim bardzo dobry kontakt z gościem, aczkolwiek myślę, że tutaj podstawą również jest współpraca, tak, całego działu rezerwacji, nie tylko poszczególnych osób. Jeżeli atmosfera i współpraca przebiega dobrze w całym dziale, myślę, że wtedy również goście to odczuwają, kontaktując się z działem rezerwacji. Nasza strategia pozwoliła nam w 2018 roku, czyli pełnym roku funkcjonowania obiektu, dojść do 40% rezerwacji własnych w obiekcie, mimo braku sal konferencyjnych i segmentu MICE. W tym roku plan mamy, żeby zejść do 50% i tym samym spróbować mieć już więcej rezerwacji bezpośrednich niż rezerwacji od pośredników. Pierwszy kwartał pokazał, że jesteśmy na najlepszej drodze do osiągnięcia tego celu. Zdajemy sobie sprawę, że nadchodzą cięższe czasy dla całej branży. Gdzieś musi zostać przekuta ta podaż w dopiero popyt, który nadejdzie naszych gości. I już, jak pokazuje przykład Warszawy i Gdańska, wskaźniki, które pokazują ceny i obłożenie, już są gorsze niż w poprzednich latach. Ich dynamika wzrostu w zasadzie już ustała. Dlatego direct booking jest naszą odpowiedzią na to, co dopiero będzie się działo. Jeżeli nie mielibyśmy takiej strategii, to tak naprawdę byśmy byli zależni tylko i wyłącznie od pośredników, a nie chcemy się stać podwykonawcą OTA. Uważam, że tylko kwestią czasu jest, kiedy każdy obiekt, który będzie chciał się utrzymać na rynku i będzie chciał być konkurencyjny, będzie musiał pomyśleć o sprzedaży własnej w dużo większym zakresie. Mówiąc o tym, kto jest naszym gościem, że to jest osoba, która chce miło spędzić czas u nas i nie czuć się przytłoczona hotelem, to właśnie do nich kierujemy naszą ofertę, która często skupia się na poznawaniu miasta. Stąd nasza bardzo bliska współpraca z Gdańską Organizacją Turystyczną oraz język, w jaki sposób to komunikujemy naszym gościom. Bardzo skróciliśmy ten dystans między nami a gościem, po to, żeby ten gość nie czuł się tutaj przytłoczony tym, że właśnie jest w hotelu. Na pytanie, dlaczego stawiamy na direct booking, odpowiedź jest jasna, aczkolwiek tutaj są dwa aspekty. Na pewno jeden z nich to jest aspekt kosztowy i nasze podejście do tej części biznesu, a druga kwestia to jest charakterystyka obiektu, czyli to, że chcemy oprócz noclegów sprzedawać całe pakiety, łączyć to razem z gastronomią, z naszym spa i sprzedawać to w całości. Po wyjeździe oczywiście wysyłamy podziękowanie za rezerwację, wysyłamy dodatkowe informacje związane z następną rezerwacją. Recepcja także tutaj ma swoją bardzo dużą rolę, ponieważ podczas check-outu wręcza każdemu naszemu gościowi kartę wyjątkowego gościa, gdzie jest zapisany indywidualny kod rabatowy. I jak pokazują nasze statystyki, te kody są bardzo często używane przez naszych gości i nasi klienci wracają, nasi goście wracają do nas bardzo często. Podstawą skutecznej pracy jest dobrze skonstruowana oferta, którą przedstawiamy gościom, tak? Czyli tym, czym są zainteresowani. Każdy gość, który zadzwoni do nas, czy to z pokoju hotelowego, czy z zewnątrz do hotelu, jest informowany o tym, że warto robić rezerwację bezpośrednio, bo ma się szereg korzyści. Czyli mamy oprócz strony internetowej, mailingów, także infolinię, plus jeszcze informacja na naszych telewizorach, która też przypomina o tym, że warto robić tą rezerwację bezpośrednio. Jedną z pierwszych decyzji po objęciu stanowiska dyrektora generalnego w 2018 roku było tak naprawdę powiększenie zespołu sprzedaży
i ten kierunek, który obraliśmy wtedy, wydaje się bardzo słuszny. Nie patrzyliśmy na to, że każda osoba, którą zatrudniamy, to są dodatkowe koszty, ale patrzyliśmy na to, ile ta osoba może przynieść nam sprzedaży własnej. Do pracy motywują mnie wyniki, tak? Jeżeli widzę, że moje działania są skuteczne, motywuje mnie to do dalszej pracy jeszcze bardziej, aby te wyniki były jeszcze lepsze. Zaczynając od początku, można wyróżnić 3 kamienie milowe, które towarzyszyły nam do dzisiaj. Pierwszym to był performance marketing i współpraca bardzo ścisła z Profit Roomem. Performance marketing polega na wsparciu nas w zakresie revenue, w zakresie tworzenia ofert, reklam na Facebooku oraz AdWordsach i to był nasz pierwszy taki kamień milowy. Drugim kamieniem milowym było zainstalowanie social Wi-Fi w naszym hotelu i to jest nasze podstawowe narzędzie do budowania swojej bazy klientów. Według mnie jest to kluczowe przy direct bookingu i jest to kluczowe, jeżeli myśli się o długotrwałej strategii sprzedaży w hotelarstwie. I trzecim kamieniem milowym było wdrożenie CRM-u. Najtrudniejsze pod względem logistycznym i pracy, natomiast dające największe efekty. Pracuję na narzędziach z Profit Roomu, tak, korzystając z CRM-u. Koncentrowane jest to wszystko w jednym miejscu, przez co cały proces rezerwacji przebiega sprawnie, szybko i skutecznie. Jako dyrektora sprzedaży i marketingu dla mnie najważniejsze jest, żeby każdy telefon, który dzwoni w hotelu, był odebrany. Bo każdy ten telefon to jest potencjalny gość i nas nie stać na to, żeby goście nie mogli się dodzwonić do hotelu i nie mogli założyć rezerwacji. Stąd tak duży dział rezerwacji indywidualnych. Witamy w hotelu Number One w Gdańsku. Dziękujemy za Twój telefon. Pamiętaj, że dokonując rezerwacji za pośrednictwem hotelu, otrzymujesz gwarancję najniższej ceny. Aby korzystać z CRM-u, pracownik musi mieć jakąś korzyść, widzieć dla siebie. I to mogą być dwojakie korzyści. Mogą to być korzyści materialne i mogą być to korzyści związane z tym, że łatwiej mu się wykonuje jego podstawowe, codzienne zadania. Jeżeli chodzi o korzyści finansowe, to tak, płacimy za rezerwację bezpośrednio u nas w hotelu, prowizję dla działu sprzedaży. Jeżeli chodzi o te pozapłacowe, no to tutaj, tak jak Daniel pokazywał, można wysłać daną ofertę, nawet kilka ofert jednemu klientowi w ciągu 10-15 sekund i można wtedy zająć się innymi rzeczami. Gdybym dzisiaj z perspektywy czasu miał doradzić coś innym hotelarzom, innym dyrektorom obiektów, którzy być może jeszcze dzisiaj nie aż w takim stopniu angażują się w direct booking i nie widzą w tym swojej drogi na przyszłość, powiedziałbym, że tak naprawdę rynek jest dzisiaj tak dynamiczny i tak szybko się zmienia, szczególnie w zakresie rezerwacji indywidualnych, że to jest chyba jedyna droga, która pozwala na stabilne planowanie kosztów w dłuższym okresie czasu. Przyszłość hotelarstwa to jest e-commerce. Nie uciekniemy od tego i tak będzie i musimy się z tym pogodzić i musimy to wdrożyć. Natomiast nigdy też nie uciekniemy od relacji z gościem. E-commerce ma nam ułatwić życie i dać przestrzeń i czas do tego, żebyśmy mogli jeszcze bardziej zbudować relacje i zbliżyć się do naszego gościa. Nigdy nam nie zastąpi tej relacji, natomiast da nam czas, żebyśmy mogli się dobrze zaopiekować naszym gościem.